Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo gorąco na kanale Anton Light. Dzisiaj oficjalnie reaktywujemy serię, którą polubiliście na moim głównym kanale, czyli przegląd modyfikacji skryptowych do Farming Simulator 25. Od teraz ta seria ląduje właśnie tutaj i dostaje nową nazwę Skryptownik FS25. Chcę podejść do tematu rzetelnie i systematycznie, dlatego wszystkie mody skryptowe będziemy omawiać po kolei. Dokładnie tak, jak były oficjalnie publikowane na ModHubie. Dzięki temu powstanie kompletna baza wiedzy na tym kanale. Na start przygotowałem paczkę skryptów, które automatyzują i ułatwiają codzienne życie na wirtualnej farmie. Na pierwszy ogień idzie modyfikacja, która całkowicie wywraca do góry nogami dotychczasową ekonomię w grze. Mowa o Enhanced Loan System. Zapomnijcie o tym prostym, nudnym klikaniu pożyczek z podstawki. Ten skrypt całkowicie usuwa domyślny mechanizm i zastępuje go realistycznym systemem kredytów ratalnych. Kiedy teraz zaciągacie kredyt, bank nie daje wam pieniędzy na ładne oczy. Wasza zdolność kredytowa jest skrupulatnie wyliczana na podstawie waszego majątku, gotówki na koncie, wartości maszyn oraz 60% wartości posiadanych pól. Ustalamy kwotę, czas spłaty i na tej podstawie system wylicza stałą ratę miesięczną, która automatycznie znika z konta pod koniec każdego miesiąca. Co najlepsze, w ustawieniach możecie włączyć dynamiczne oprocentowanie. Oznacza to, że z miesiąca na miesiąc odsetki mogą rosnąć lub maleć w zakresie od 1 do 10%. Wymusza to od was planowanie inwestycji i branie kredytów w idealnym momencie rynkowym. Mamy też suwak do zabezpieczeń hipotecznych i zasady nadpłat kredytu. O wszystkim zarządzamy z poziomu zupełnie nowej zakładki w menu finansów. Dla fanów realizmu absolutny hit na początku kariery. Idziemy dalej. Druga modyfikacja to Adjust Working Speed i to jest coś, co pozwala przejąć pełną kontrolę nad prędkością roboczą maszyn i narzędzi. Zmiany dokonujemy bezpośrednio w sklepie podczas zakupu lub konfiguracji sprzętu. Możemy regulować prędkość w krokach o 1 km na godzinę, a maksymalny zakres to 10 km na godzinę więcej lub mniej od domyślnej wartości fabrycznej. Zapytacie, do czego to się przydaje? Po pierwsze, realizm. Jeżeli gracie na starszym sprzęcie, tak zwanych youngtimerach, możecie celowo spowolnić maszyny, żeby oddać klimat dawnej pracy na roli. Po drugie, recepta na słabe ciągniki. Gdy wasz traktor ledwo ciągnie pług czy siewnik, obniżenie prędkości roboczej ułatwi mu zadanie. No i po trzecie, czysta wydajność, czyli możliwość podkręcenia maszyn o te 10 km na godzinę, żeby szybciej uwinąć się z robotą na wielkich polach. Skrypt współpracuje ze wszystkimi maszynami z gry, DLC i innych modów. I oczywiście równie dobrze będzie się sprawował w trybie multiplayer. Trzecia pozycja to idealny przykład automatyzacji dla tych, którzy nie lubią marnować czasu na bieganie z myjką ciśnieniową. Skrypt Auto Wash automatycznie myje wszystkie posiadane pojazdy oraz narzędzia na waszym gospodarstwie. Co genialne, to automatyczne czyszczenie obejmuje również maszyny, które tylko wypożyczyliście do wykonania misji u sąsiadów. Mycie odpala się 2 razy na dobę według czasu w grze, punktualnie o północy oraz punktualnie o godzinie 12 w południe. Skrypt działa inteligentnie, myje tylko te maszyny, których poziom zabrudzenia wynosi co najmniej 5%. Kiedy cykl się zakończy, na ekranie na HUD-zie pojawi się czytelne powiadomienie z informacją, ile dokładnie maszyn zostało wyczyszczonych. Bardziej zaawansowani gracze mogą nawet edytować pliki konfiguracyjne i zmieniać domyślne godziny mycia. Mod jest w pełni zoptymalizowany pod serwery dedykowane, więc nie obciąża komputerów graczy w trybie wieloosobowym. Czwarty skrypt to kolejna mechanika, której bardzo brakowało w podstawowej wersji FS25. Buy Used Equipment wprowadza do sklepu nową opcję. Znajdź używane. Zamiast kupować drogi, fabrycznie nowy sprzęt, wynajmujemy wirtualnego brokera, który ma za zadanie wyszukać dla nas używany egzemplarz danej maszyny. Do wyboru mamy 3 pakiety poszukiwań. Zwykłe, najtańsze, trwa do miesiąca, szansa na sukces to 65%. Rozszerzone, droższe, trwa do 3 miesięcy, szansa rośnie do 80%.
ciągłe. Jest to opcja premium, broker szuka maszyny przez cały rok, a szansa na sukces to niemal 99%. Kiedy broker znajdzie sprzęt, pojawia się ona w zakładce wyprzedaż w standardowym sklepie gry. Pamiętajcie tylko, że taki używany pojazd z reguły będzie mocno uszkodzony i wyeksploatowany, więc przy wyruszeniu w pole warto go najpierw porządnie naprawić. Piąta modyfikacja, czyli Custom Mission Vehicle, to zbawienie dla każdego, kto wykonuje misję na zbiór warzyw. Domyślny, jednorzędowy kombajn do warzyw DeWolf potrafi doprowadzić do szału na większych polach, a praca nim trwa wieczność. Ten skrypt rozwiązuje ten problem. Automatycznie podmienia domyślne pojazdy w misjach na znacznie lepsze i wydajniejsze odpowiedniki. Na przykład niepraktyczny kombajn DeWolf zostaje automatycznie zastąpiony potężnym samobieżnym modelem DeWolf Quattro. Dodatkowo do misji warzywnych dodawany jest świetny zestaw Ropa Tiger 6S Premium. Po wejściu do gry skrypt wyświetli powiadomienie, czy pomyślnie wykrył i załadował te maszyny do systemu misji. A jeżeli lubicie grzebać w plikach XML, mod pozwala na tworzenie własnych, niestandardowych zestawów maszyn. Modyfikacja numer 6 to Excess Animal Salt. Rozwiązuje ona niezwykle irytujący problem marnowania się nowonarodzonych zwierząt w momencie, gdy nasza obora czy kurnik osiąga maksymalną pojemność. W podstawowej wersji gry, jeśli budynek jest pełny, nowonarodzone sztuki po prostu bezpowrotnie znikały. Dzięki temu skryptowi nadliczbowe młode zwierzęta są automatycznie sprzedawane w momencie narodzin. Przykładowo, wasza obora mieści 20 krów, a macie ich obecnie 18. 4 krowy właśnie się cielą. 2 młode cielaki zapełniają oborę do limitu 20 sztuk, a pozostałe 2 są natychmiast sprzedawane. Pieniądze ze sprzedaży od razu trafiają na wasze konto, a na HUD-zie pojawia się jasny komunikat, na przykład sprzedano nadmiar zwierząt, 2 krowy. Cena sprzedaży jest uczciwa i wyliczana na podstawie rynkowej ceny zakupu dla wieku 0 miesięcy. 7. pozycja to Farms Cleanup, czyli skrypt dbający o porządek na mapie i co za tym idzie o płynność samej gry. Z czasem na waszych save'ach gromadzi się mnóstwo porzuconych bel, palet czy pni drzew, co potrafi generować potężne lagi. Ten mod automatycznie lub ręcznie usuwa takie obiekty z mapy. Automatyczne sprzątanie odpala się codziennie punktualnie o północy. Co ważne, możecie ustawić okres ochronny, na przykład określić przez ile dni bele i palety mogą leżeć bezczynnie, zanim system uzna je za śmieci. Można też skonfigurować kary finansowe za usuwanie śmieci, żeby zmotywować graczy do dbania o porządek. Żeby gra była uczciwa, palety w strefach spawnu, na przykład przy fabrykach, są w pełni bezpieczne, a bele z aktywnych misji dostają dodatkowe 2 dni ochrony. Genialne narzędzie, zwłaszcza na serwery dedykowane dla wielu graczy, gdzie te zaśmiecone save'y naprawdę powodują mnóstwo niefajnych rzeczy, o których nawet nie zdajecie sobie sprawy. Na koniec zostawiłem modyfikację ułatwiającą codzienne utrzymanie parku maszynowego. Workshop Trigger dodaje do gry specjalny umieszczalny punkt warsztatowy w cenie $1000. Zasada działania jest bajecznie prosta. Wjeżdżacie w strefę Triggera, całkowicie zatrzymujecie pojazd i to wszystko. Wasz ciągnik razem ze wszystkimi podpiętymi maszynami zostaje w ułamku sekundy automatycznie i w 100% umyty, osuszony, naprawiony oraz odmalowany. Nie musicie nawet wysiadać z kabiny. Wszystkie te usługi wykonane wewnątrz strefy są dla Was całkowicie darmowe. Żeby jednak zachować balans ekonomiczny, sam budynek warsztatu generuje dosyć wysoki koszt dzienny, wynoszący aż $4000. Musicie więc sami skalkulować, czy wolicie płacić za pojedyncze naprawy w sklepie, czy stać Was na luksus darmowego, błyskawicznego serwisu na własnym podwórku. I to byłoby tyle w tym pierwszym reaktywacyjnym odcinku serii Skryptownik FS25. Dajcie znać w komentarzach, który z zaprezentowanych dzisiaj skryptów najbardziej przypadł Wam do gustu i który na stale wyląduje albo wylądował w Waszych zapisach gry.
Czy będzie to realistyczny system kredytów, a może postawicie na pełną automatyzację z myciem i naprawianiem maszyn? Dla osób wspierających kanał Anton.pl mam jeszcze dodatkową informację. Otóż na Discordzie znajdziecie dokładnie to wszystko, o czym mówiłem w bardzo skróconej wersji, gdzie zawarte są najistotniejsze rzeczy dotyczące dzisiaj omawianych modyfikacji. W dzisiejszym materiale to wszystko. Trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko.